Fizyka teoretyczna mówi o symetrycznych wszechświatach i lustrzanej materii. Mistycy opisują światy odbicia, wyższe wymiary, stany świadomości. Psychologia głębi widzi w obrazie lustra archetyp poznania samego siebie. Być może dlatego, że istnieje jedno źródło i jeden kierunek, niezależnie od drogi. Długo sądziliśmy, że rzeczywistość jest czymś, czego można dotknąć. Ale kiedy naukowcy zaczęli zgłębiać temat, odkryli coś niepokojącego, że w samym sercu materii jest pustka, energia. A może także coś jeszcze, co przeczy logice, ale mieści się w wyobraźni. Znaliśmy dwie siły, które kształtują Ziemię. Ciężar grawitacji i porządek magnetyzmu. Ale istnieje i trzecie pole. Ciemna energia. Tak nazywają ją fizycy. Niewidzialna siła, która rozszerza wszechświat, pchając galaktyki ku przestrzeni. A przecież można o niej powiedzieć prościej. To delikatny oddech istnienia, który pozwala materii wymykać się ku nieskończoności. Czyż nie tak samo jest w nas? Czyż nie przeczuwamy, że jakaś cicha siła unosi nas ponad iluzję i cień? Niewidzialna, a jednak prawdziwa. Subtelna, a jednak decydująca. Siła, która przypomina nam, że jesteśmy czymś więcej niż ciężarem materii, że możemy wznieść się ku światłu, ku niebu, ku doskonałości. Świadomość, dobra gwiazda, dusza, jak światło, które jest i falą, i cząstką, tak ta siła łączy materię z tym, co wieczne, w innym wymiarze. Doświadczenia mistyków, dziś potwierdzane przez naukę, a także osobiste przeżycia sugerują, że być może istnieje druga Ziemia. Nie w świecie materii, lecz w jej odpowiedniku, w antymaterii. Czy jest to nasza Ziemia obiecana? Raj, o jakim marzą ludzie religijni? Po obejrzeniu tego filmu dojdziesz do własnego wniosku, ale najpierw otwórz się na nieznane, pamiętając, że tak nazywamy te aspekty rzeczywistości, których nie obejmujemy zmysłami i rozumem. Każda opowieść ma swój początek. Historia wszechświata zaczyna się od napięcia pomiędzy dwiema siłami: światłem i cieniem, materią i jej lustrzanym odbiciem. W wielkim wybuchu powstały niemal równe ilości materii i antymaterii, cząstki i antycząstki. Antymateria nie jest teorią, to fakt potwierdzony przez naukę. Potrafimy ją wytworzyć choćby na ułamek sekundy, ale nie umiemy jej przechować, bo każda cząstka materii tęskni za swoją drugą połową. Elektron i pozyton wirują wokół siebie jak w tanecznym dialogu. Proton i antyproton podobnie, lecz ich spotkanie niesie jeszcze większą energię, bo proton jest fundamentem jądra atomu. A gdy się spotkają, następuje całkowita anihilacja. Forma znika. Ułamek sekundy.
błysk. Pozostaje tylko energia. To zjawisko tak precyzyjne w laboratorium jest też metaforą naszego wnętrza. Bo kiedy we wrażliwym człowieku zło spotyka się z dobrem, a fałsz z prawdą, rodzi się podobna przemiana. Coś znika, ale zostaje to, co najczystsze – światło zrozumienia. Każda cząstka materii tęskni za swoją drugą połową. A więc wyobraź sobie, ty też jesteś zbudowany z materii, ale jest w tobie coś jeszcze, niewidzialne, nieważkie, jak antymateria. I gdyby twoje małe ja, twoje ego spotkało się z kimś większym w tobie, stałbyś się energią czystą, żywą, wieczną. To coś niewidzialne i nieważkie. To świadomość, przeczucie i pamięć duszy. Duszy, która jest twoim odwzorcowaniem, twoim alter ego, twoim drugim ja, czekającym po drugiej stronie istnienia. Ta świadomość tli się w tobie jak płomyk, a jasność tego płomienia zależy od ciebie, bo to ty wybierasz, czym chcesz być bardziej – ciałem czy duszą, cząstką czy falą, materią czy energią. Chcesz być kamieniem czy wodą? Sam określasz, jak blisko jesteś siebie, który czeka na ciebie w lustrzanym odbiciu ziemi. Już dziś możemy mierzyć zgodność naszych wartości z tym wzorcem. To właśnie jest kalibracja, o której za chwilę się dowiesz. Dzięki niej poznasz, gdzie jesteś w swojej ziemskiej podróży i dokąd prowadzi twoja droga. Do raju czy dalej w cień? Pełne przeżycie podróży w głąb siebie nie byłoby możliwe bez mapy. Nie geograficznej, lecz mapy twojego wnętrza. Amerykański psychiatra i teoretyk świadomości dr David Ramon Hawkins opracował mapę świadomości, drogowskaz, który pokazuje, gdzie jesteś na ścieżce duchowego rozwoju. To mapa kalibrująca energię ludzkiego serca. Na jej dole znajduje się ciężar wstydu, winy, strachu i gniewu. Wyżej jest odwaga, akceptacja, miłość i współczucie. Jeszcze wyżej radość i pokój. A na samym szczycie światło oświecenia, gdzie ciało i dusza stapiają się w absolucie. Każdy poziom to próg, który możesz przekroczyć. Każdy wybór, każda intencja unosi cię ku górze albo zatrzymuje w cieniu. Bo jesteś istotą dualną. Ego, które wciąż szuka bezpieczeństwa, i świadomością, która tęskni za rajem. Mapa doktora Hawkinsa to lustro i drogowskaz. To zaproszenie, by zobaczyć, gdzie jesteś i dokąd naprawdę zmierzasz. Przed tobą kolejne odkrycia. Teraz, aby odnaleźć światło, musisz zejść głębiej,
do miejsca, gdzie cieniem spowite są zarówno świat, jak i twoje serce. To tutaj ego spotyka się ze świadomością, a fałsz z prawdą. To tutaj poznasz podstawy algorytmu raju.